the battle to them. Witajcie z tej strony Optimus i słuchajcie, dzisiaj sobie musimy porozmawiać na temat nowej formacji. Nowa formacja, o której już tam troszeczkę wcześniej wam wspominałem, się pojawiła dokładnie wczoraj, czyli 15 kwietnia. I nie będę ukrywał, zrobiła troszeczkę szumu w necie. Dużo ludzi zaczęło się zastanawiać, jak ta formacja będzie wyglądać, czy będzie lepsza od łuku, który tutaj mamy. No i powiem wam, że tyle wiedzieliśmy na początku, ile wiedzieliśmy w poprzednim filmiku, gdzie wam o tym opowiadałem. A w tym momencie już mamy dostęp do ich legendarnych opcji. No i musimy sobie tutaj o nich porozmawiać, bo nie będę ukrywał. Jestem pod troszeczkę dużym wrażeniem tych legendarnych opcji. No i jest parę takich, wiecie, za i przeciw a propos tego, jak to będzie wyglądać. I moim zdaniem będzie to prawdopodobnie formacja na plus. Ciężko jest tak się określić, ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy testów, nie wyszedł nowy dowódca. Lecz niektórzy już tam jakieś próbowali porobić swoje raporty i to też wam dzisiaj pokażę z filmiku jednego z youtuberów, który gdzieś tam już testował na Arce to. Tylko wiadomo, to jeszcze nie mógł przetestować moim zdaniem takim na pełnym maksie. Ale samo to, że będziemy tu porównywać formację właśnie legendarną, czyli na polski to jest kleszcze, na po angielsku to mamy pincer, może by tym angielskim się będziemy bardziej posługiwać, bo pincer jakoś lepiej brzmi. Będziemy sobie to porównać do formacji, która jakiś czas temu, może nie jakoś nowo, ale też jakiś czas temu wróciła, została bardziej wykorzystana ze względu na to, jak wychodził Liu, nie? I do formacji łuku. Będzie porównywać sobie legendarne inskrypcje i także te niebieskie inskrypcje, które są tutaj jako dodatek, powiedzmy takie elitarne lub też epickie. I będziemy sobie jakby tak je tutaj porównywać i porozmawiamy sobie o tym, jak to może wpływać w przyszłości na grę i czy warto w tym momencie jest już zmieniać na to nowe uzbrojenie, czy też jeszcze nie, czy jednak warto jeszcze poczekać, jeżeli chodzi o Pincera, tak? Zacznijmy tylko po prostu od pierwszej rzeczy, tak, porozmawiamy sobie o łuku. Łuk sam w sobie w opcji destrukcji, czyli tu mamy 3% zadawanych podstawowych obrażeń za każdym razem, gdy ten Adzio wykonuje zwykłe ataki, ma 10% szans na użycie 100% punktu szału i zwiększenie obrażeń od tego dodatku 70%. I to jest bardzo dobra inskrypcja, wiecie o tym, że bardzo nam zależy na szale w tej grze, żeby on się generował szybko, żeby bić jak najwięcej z umiejętności. Tutaj mamy, wiadomo, też związane z tym, że smite damage tam ma wpływ na te zwykłe ataki. Zwykłe ataki znowu są powiązane z atakiem. Im większym atakiem to też nieźle wygląda. No i przechodzimy do Pincera, czyli do tego, co tutaj robi bardziej ze smite damage, czyli z tych nowych też powiedzmy talentów, które niedawno też dostał William Wallace i wcześniej Scipio, jak dobrze pamiętam, Scipio młodszy. No i teraz popatrzcie, oddział użytkownika zyskuje 5% do obrażeń od drobnięcia. Za każdym razem, gdy jego oddział zadaje obrażenia, od drobnięcia cel odzyskuje 20% więcej obrażeń od drobnięcia przez 3 sekundy. Efekt ten może zostać wywołany wielokrotnie w ciągu 1 sekundy, do rozpoczęcia czasu odnowienia. I tutaj jakbym porównywał te dwie inskrypcje, tak do siebie, patrząc też na talenty smite, które mamy na Williamie, na przykład Wallace'ie, do destrukcji, to ja uważam, że tutaj w tym momencie prawdopodobnie obydwie inskrypcje były w miarę równo. Takie jest moje zdanie. Ze względu tam na generowanie tego rage'a. Tu może być troszeczkę w statystykach czy w raportach może być ze względu na to, że to generuje, że cel otrzymuje 20% więcej obrażeń odrobnięcia przez 3 sekundy i to prawdopodobnie jeżeli uderzymy w 5 targetów, no to te 5 targetów ma też okazję dostać jeszcze mocniej. A efekt został wywołany, może zostać wywołany wielokrotnie w ciągu 1 sekundy do 5 razy, więc to też jakby tam są takie powiedzmy jakby staki, które też rozmawialiśmy o ByQ, czyli tego nowym dowódcy piechoty, gdzie tam też ma właśnie takie stakowanie tego Melissy, ja to chyba Melt mówiłem, no ale też tam taka możliwość tam stakowania i z tego mocno bicia ze względu na smite damage, więc albo porównie, albo z lekkim skazaniem tutaj akurat na tą stronę, jeżeli chodzi o formację Pincer. No i popatrzmy też na niebieskie. Niebieskie za każdym razem, gdy oddział poszukując zadaje obrażenia od drobnięcia, cel traci 20% obrony na 2 sekundy. Efekt ten może zostać wywołany wielokrotnie w ciągu 1 sekundy. Przed rozpoczęciem czasu odnowienia. Mam czas 5 sekund. Tutaj mieliśmy
do 3 razy. I teraz zobaczymy sobie tutaj, jak to wygląda. Tu mamy gotowość. Za każdym razem, gdy oddział użytkownika wykonuje zwykły atak, ma 10% szans na użycie 100% punktów szału i zyskanie premii 35 do zadawanych podstawowych obrażeń na 2 sekundy. No i tak, zyskać 10%, mieć szansę na 10%, no jest to nie jest jakoś dużo. Mamy tutaj 100 punktów szału i zyskanie premii 30% dodawanych obrażeń. Tutaj znowu idziemy w to, że mamy obrażenia robienia, cel traci 20% obrony na 2 sekundy, efekt ten może zostać wywołany wielokrotnie. No, kurde, tam wiecie, tam jednak mi się zdaje, że tam przy niebieskiej znowu chyba ja bym się skłonił bardziej przy tamtej opcji, bo jednak 10% tego dodatkowego uderzenia ze 100% szału plus tam 35% jeszcze zadania podstawowych obrażeń, no to też mi się zdaje, że tu akurat w tą stronę bym poszedł, jeżeli chodzi o boła. No i przejdźmy sobie do trąbek, czyli do tych instrumentów. Zaczniemy sobie tutaj znowu od kleszczy. No i tutaj tak, to jest chyba ta, która potrafi robić naprawdę. To się niektórzy śmiali, że to może być drugi butterfly i tak dalej. Ciężko mi jeszcze to się określić, bo tego nie przetestowałem. Jak będę miał możliwość, to będę to testował. Oddział użytkownika zyskuje 5% premii do obrażeń od rubnięcia. Tak, na smite, ok. Czyli tak, mieliście, mieliśmy też do combo. Za każdym razem, gdy jego oddział zadaje obrażenia od rubnięcia, żołnierze mają 70% szans na zignorowanie 50% obrony celu. No to też ma znaczenie w openie. Efekt ten może zostać wywołany wielokrotnie w ciągu 1 sekundy do 5 razy. Czy podobna zależność tam jak w poprzedniej inskrypcji, że mamy jakieś tam zależność związanych z efektem wielokrotnym, czyli nawet do 5 razy. Więc nawet jakby nam 2-3 razy coś takiego walnęło, no to nie jest złe. Przed rozpoczęciem czasu odnowienia. Jeśli zadanie zostanie wywołany tylko raz, oddział użytkownika zyskuje 100%, 100 punktów dodatkowego szału, czas odnowienia 10 sekund. 100 punktów szału, dodatkowe ult. No, moim zdaniem jest to bardzo dobra inskrypcja, ale porównajmy sobie ją tutaj do punktu, tak się nazywa po polsku. Oddział użytkownika zyskuje ponownie 3,5% od dodawanego podstawowych obrażeń. Za każdym razem, gdy ten oddział wykonuje zwykłe ataki, ma 10% szans na zyskanie premii 20% z dodawanych podstawowych obrażeń. Jednocześnie zmniejsza zadawanie obrażeń od umiejętności o 10%. No i tutaj, gdybym miał iść to ta umiejętność, ogólnie inskrypcja na trąbce w łukach nie jest zła. Jest niezła, ale jakoś bardziej do mnie przemawia ta opcja, którą tu macie, nie? Tu jest, wiecie, tu jest troszeczkę takie RNG, bo też nie wiemy, jak będą nam pracować te rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o tę wielokrotność, wywołanie wielokrotności. Jak to działa? To podobnie mamy w jakby tak powiedzieć, talentach też w IQ, tam chyba jest przy 4. talencie, gdzie on się tam niby stakuje, może kojarzycie. Więc to też inaczej wygląda. Zobaczmy sobie na niebieską. Na niebieska to jest oddział użytkownika zyskuje 2% premii od obrażeń od rownięcia. Za każdym razem, gdy jego oddział zadaje obrażenia od rownięcia, ma 50% szans na przyspieszenie generowania szału o 20% przez 3 sekundy. I to jest jakby taka mniejsza wersji tego człowieka demolki. Po prostu jest ok, ale jest taka jakby troszeczkę mniejsza, połowa powiedzmy gdzieś mniejsza wersja człowieka demolki. I to jest bardzo podobnie tak jak jest na delcie. Tu akurat wspomniałem sobie o delcie i o butterfly'u, że jeżeli ktoś efekt motyla nie ma, to ta siła sprawcza też, tak widzicie, jest niezła. I też sobie daje rady, jak ktoś ma deltę, ma tam powiedzmy 2 złote inskrypcje pod deltę, ale nie ma efektu motyla, ale ma siłę sprawczą, może to zmienić też na nią, no to też robi moim zdaniem fajną robotę. Ale przejdźmy do kleszczy. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o tego najeźdźcia, 2% premii od oddział użytkownika zyskuje 2% premii od obrażenia do równięcia. Za każdym razem, gdy jego oddział zadaje obrażenia do równięcia, ma 50% szans na przyspieszenie generowania szału. No to czyli tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest idealnie jakby taka odnowiona, czy słabsza wersja człowieka demolki, ale zobaczmy co mamy tutaj. Tu mamy stabilność. Stabilność oddziału użytkownika zyskuje wzmocnienie 1,5% zadawanych podstawowych obrażeń. Za każdym razem, gdy ten oddział wykonuje zwykły atak, ma 10% szans na zmniejszenie wszystkich otrzymanych obrażeń o 5 zadawanych przez siebie obrażeń umiejętności o 10% na 3 sekundy. Tutaj bym powiedział, że jeżeli w niebieskie, ja bym poszedł bez 2 zdań w tutaj w, jakby tak powiedzieć, instrument najeźdźcy. Takie jest moje zdanie, że to wygląda nieźle. Więc no, moim zdaniem wygląda to tutaj jak porównamy te 2 niebieskie, wygląda nieźle przy instrumencie. Przejdźmy do flagi.
Flaga. Co tu mamy w legendzie? Oddział użytkownika zyskuje 5% odporności na obrażenia od ataku combo. Za każdym razem, gdy jego oddział zadaje obrażenia od robnięcia, żołnierze zyskują 10% mniej obrażeń przez 3 sekundy. Okej, zobaczmy, co tam mamy na fladze na bow. Niezwyciężony. Zwiększa odporność obrażeń o 5% umiejętności oddziale użytkownika. Zadaje za każdy 20% jednostek utraconych przez cel. Oddział użytkownik zadaje mu 3% więcej podstawowych obrażeń, maksymalnie do 12%. Okej. Tu mamy, powiedzmy, za takiego defa. A tutaj idziemy bardziej w damage, w combo. Tu jest 5%. 10 żołnierzy otrzymują obrażeń na 3 sekundy. Okej. I tutaj... No tutaj bym znowu poszedł bardziej w legendę niezwyciężonego, z tego względu, że chyba to jednak lepiej pracowało. Tu maksymalny stack do 12, tam mamy możliwość tej 10 uruchomienia, tak? Tak. Więc ja bym poszedł bardziej w boła, więc na razie na tą chwilę można powiedzieć, że mamy 2 do 1, albo 1 do 1, jeszcze 1, czy 1 plus dla łuków i 1 plus dla formacji kleszczy, no i jeden taki, powiedzmy, na remis a propos inskrypcji, ale porozmawiam sobie jeszcze o wersji tej niebieskiej. Wersja niebieska zyskuje 4% odporności na obrażenia od ataku. Okay. Tutaj co mamy? Oddział użytkownika ma o 4 większą odporność od obrażenia umiejętności. Czekaj, czy to obrażenia, a tu? Czyli tu mamy 4% odporności na obrażenia od ataku combo, czyli coś, co jest przeciwko delcie. A tutaj mamy ogólnie od obrażeń od umiejętności. No i tutaj można powiedzieć, że więcej dowódców chyba teraz by jest umiejętności, więc ta niezłomność byłaby lepsza niż wersja flagi, wyrachowanie, czy zyskuje 4% odporności na obrażenia ataku combo, gdzie combo w tym momencie no, jest mało dowódców, nie? Ale może w przyszłości bardziej się będzie opłacało, nie wiem. Powiem wam szczerze. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest chyba bardziej dla te inskrypcje są bardziej dla tutaj pod bow. No i zobaczmy z ostatnią, czyli taką, która nam tutaj rozstrzygnie wszystko. Mamy grzmienie. Oddział użytkownika zyskuje 10% premii oddawanych obrażeń od robnięcia. Dużo, ale przeważnie te ostatnie prawy dolny róg tu nieźle. I zaraz powiemy sobie o niebieskiej. Oddział użytkownika zyskuje 4%. Ta sama umiejętność, tylko po prostu zmniejszona o 6. A tutaj mamy brak lęku. Oddział użytkownika zyskuje wzmocnienie o 8% zadanych podstawowych obrażeń. A tu mamy 10, ok. Czyli pytanie, czy jak podstawowe obrażenia biją? Czy biją mocniej od takiego smite damage, czy nie? Ale to zaraz odpowiemy a propos też dowódców. I tu mamy 3% zadanych podstawowych obrażeń, czyli mamy jakby takie mniejsze wersje tych ostatnich legendarnych inskrypcji. Mamy po prostu te niebieskie, to też taką wersją ich słabszą, prawda? Ale też nie są złe, więc jak coś takiego dropniecie, to a nie macie nic innego, nie macie legend, no to chyba warto. Oczywiście jeszcze statystyki dobrze wyrolować. No i teraz tak, jak ja to widzę, jeżeli chodzi o dowódców, bo mówiłem wam przy ByQ, że prawdopodobnie William Wallace może wypaść z tej mety. No ale jeśli ByQ będzie bardziej na smite damage, doszła nam ta inskrypcja, formacja, mamy też fajne inskrypcje legendarne, łapy ludzie też trzymają. No i teraz pytanie, czy takie zestawienie na przykład jak Liu czy ByQ byłoby niezłe, jak oni sobie radzili, ale wtedy na pewno by nie można było używać kleszczy, tylko trzeba było iść na bow bez dwóch stań. Tam też chyba z tych inskrypcji jest lepsza odporność, jak dobrze pamiętam. Aliu chyba tego potrzebuje z ByQ, jakby grał. No, ale teraz rodzi się drugie pytanie. Mamy formację kleszczy nowy. Jak William Wallace z ByQ będą sobie radzić na takim zestawieniu, nie? Bo Liu z ByQ wątpię, żeby szli w ogóle w formację pincer. Tu musi być bow, ale jeżeli chodzi o na przykład William Wallace z ByQ, gdzie mamy 2 dowódców combo, przepraszam, tak? Dobrze mówię? Tak. 2 dowódców mamy tutaj. Bo to już powiedziałem. To nie, smite damage, bo jest przecież w łucznikach, wybaczcie. Smite damage, no to automatycznie wiąże się nam to z tym, że oni mogą jeszcze mocniej bić niż bili do teraz, nie? Zresztą zaraz wam pokażę na koniec filmiku taki filmik od jednego z youtuberów, który akurat zrobił takie duele na arce. Wiadomo, duele nigdy nie oświetlają, co się dzieje na Openie, ale mi się zdaje, że ogólnie ten Open na ByQ czy jako drugiego dowódcę będzie naprawdę niezły razem z Williamem Wallace'em. Liu też właśnie liczy z ByQ. Oczywiście William Wallace gdyby grał z ByQ, to bym poszedł w pincera, czyli w kleszcze. Ale jeżeli macie sytuację taką jak teraz, że ten bał mamy zrobiony, no to ja bym poszedł sprawdzić sobie na pewno Liu z ByQ, czy to w ogóle jest grywalne w Openie, nie?
No i co? No i takie jest moje podejście ogólnie do całego tej formacji kleszczy. Nie będę ukrywał, ta formacja jest spoko. Tak o Delcie też się mówi na początku, że jest lipa, potem ludzie zaczęli robić te inskrypcje i mówią, słuchaj, bo ona jednak jest taka mocna, nie? Fajnie się ją gra. Kiedyś mi ktoś powiedział, i to pisałem dzisiaj na czacie naszym z Rise of Kingdoms na ziomkach Optimusa, że kiedyś ktoś mi tam powiedział, że Artur na Delcie z Filipem i z Williamem z kawalerii robi już dobry damage, nie? I nieźle sobie radzi. A co dopiero jak on dostanie drugiego dowódcę w wersji Combat? Może być naprawdę już grubo. Albo on będzie jako drugi dowódca, a pierwszy będzie jakiś nowszy, mocniejszy. Ciekawe. A co might damage, no to teraz te zestawienia są ciężkie do ogarnięcia. Mi się zdaje, że jeżeli by ktoś miał legendarne inskrypcje i miał wykorzystać je do rally na przykład, no to taki Scipio z Williamem Wallace'em na double smite damage. Dobrze mówię smite damage? Scipio ma chyba smite damage. Mylić, ale chyba ma. Na takim smite damage'u to naprawdę zrobi wam, moim zdaniem, większą różnicę. Jest moje zdanie. Scipio. Scipio, gdzie on był? Nie, tutaj musiał. Tu jest nieprzywołany. No. I on też ma talenty pod smite damage, więc i jakby na to nie patrzeć, może być tak, że Scipio William Wallace będzie w mecie do rally na przykład, bo jest taka możliwość do rally piechoty, ponieważ Scipio jest dość wytrzymały, do tego że Williama na plecach jakby miał, i wszystko idzie single target, a co dopiero jakbyśmy go sparowali z BQ, nie? Gdzie tutaj za tankowanie w openie lub też w rally jednak odpowiada ten William Wallace, a BQ z tyłu bije. No i jak to te melty działają, czy tam jak to się nazywa, to stakowanie czwartej umiejętności. No i ostatecznie też jak będzie wyglądało ogólnie cała jego przeżywalność, jakby był na przykład tym pierwszym dowódcą. Jest wiele niewiadomych, wiele jest takich przypuszczeń. Tutaj na koniec macie filmik od kolegi po fachu, że tak to nazwę. On tutaj sprawdzał na William Wallace Liucze i William Wallace Liucze Pincer, czyli te kleszcze, a Arch, no to czyli bow. Sprawdzał jak to duele wygląda, oczywiście na full inskrypcjach. Więc tutaj możecie sobie sami zobaczyć. To może wam powiększę. Sami sobie możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. To w ogóle ma sens. I tutaj chyba widzę, że oni są tylko na tych formacjach, bez jakiegoś tam giru, z tego co pamiętam. Chyba tak. Czyli William Wallace tu z jakby tak powiedzieć, z kleszczem dał sobie radę, nie? Podobnie jest. Arch. I można powiedzieć, że te plusy są znaczy te raporty są na plus moim zdaniem, nie? Tu mamy kolejną, trzecią rundę testowania. Dlatego mi się zdaje, że William Wallace BQ może być bardzo mocnym openem i będzie na tyle mocny, że potrafi wygryzie Liu z mety, chyba że ten Liu jakiś cudem ze Scipio, albo że z BQ będzie grywalny. To jest taka opcja, więc no i już mi tu się powłączały reklamki. No, ale tak to wygląda, słuchajcie. Mam nadzieję, że fajny odcinek tutaj wam przedstawiłem. Że ten film się spodoba, że też tutaj wam to rozjaśni. Ja osobiście w tym momencie na koniec wam powiem, że ja sobie zbieram tutaj te kleszcze w sumie od dzisiaj. Zbieram się na takiej zasadzie, że no czekam po prostu jak się pojawiają te zadania forum. A że mam deltę, w jakim poziomie mam deltę, no to stwierdziłem, dobra, zostawiamy tego boła, mamy clean, wrzucimy kleszcze, może coś fajnego wpadnie, może będzie czy warto potem jakoś złapować. Tym bardziej, że ja na tym drugim liucze nie mam jakiś top tych inskrypcji. Jeżeli te 3 zmienić na kleszcze i grać William Wallace na przykład BQ, bo będzie bardzo dobry w openie, dlaczego nie? Ja jestem na to bardzo content, więc tyle ode mnie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie kanał, że lajkujecie, oglądacie. Super, że tutaj nam ta społeczność się rozwija. Do zobaczyska. Elo.